Witam wszystkich w kolejnym filmie, w którym będziemy testowali radiotelefon przenośny. Dzisiaj taki, wydawałoby się ciekawy tutaj, z wyglądu przynajmniej, radiotelefon, ale jest to dalej firma Baofeng. Natomiast, co ciekawe w nim jest wygląd. Oczywiście niektórzy od razu mogą zauważyć, skąd ten wygląd się wziął i czego to jest, można powiedzieć, wzorniczo kopia. Za chwilę o tym powiem. Oczywiście radiotelefon jest duży, co od razu widać. W porównaniu z Quanshengiem, no to prawie można powiedzieć jest 2 razy większy. Konstrukcja, jak widzicie, ze stykami z przodu do ładowania i z głośnikiem z tyłu. Jest dodatkowo opcja ładowania poprzez USB-C. Jest w komplecie ładowarka stacjonarna, gdzie wkładamy radiotelefon standardowo, czyli ta stacja dokująca tak zwana. A do noszenia, jako że tutaj mamy głośnik, jest przewidziany takie tutaj etui, które zapinamy na pasku, wkładamy w to radiotelefon. No tutaj jest taka, według mnie, już pewna niedogodność. W momencie, jak te radio mamy głośnikiem do ciała, no to jednak ten dźwięk troszkę stłumiony tutaj jest. Od razu widać, skąd się wzięła konstrukcja. To jest strona katalogowa radiotelefonu APX 8000 firmy Motorola. Podobieństwo chyba samo od razu się narzuca. Konstrukcja jest taka sama, czyli z przodu mamy styki do ładowania, z tyłu głośnik. Nawet antena wygląda praktycznie identycznie, także wiemy, na czym się Baofeng wzorował, ale to jest tylko wygląd. Nie możemy się wyglądem sugerować, bo parametry i jakość, no to są dwa zupełnie inne sprzęty i w ogóle nie ma tutaj co porównywać. Przyjrzymy się więc dokładnie temu radiotelefonowi, jakie ma tam parametry, jakie funkcje. Standardowo krótki przegląd menu. Pierwsze, co jest na plus, to czytelny wyświetlacz, aczkolwiek no, to standardowe już w urządzeniach chińskich i ogólnie amatorskich, że wyświetlacz jest LCD podświetlany i w momencie, jak zgaśnie podświetlenie, nic nie widzimy. No ja nie lubię takich urządzeń, gdzie stoi mi gdzieś na półce, leży na stole i ja nie widzę na wyświetlaczu, co się dzieje. Więc to, no ale taka jest moda i praktycznie amatorskie radia wszystkie tak mają. Sprzęt typu właśnie Motorola, wyświetlacz ma widoczny praktycznie cały czas, a nie tylko w momencie, jak jest podświetlony. Ale to już co kto lubi. Menu. Mamy tutaj w menu pierwszy podział na banki, na skanowanie, na Bluetooth, na ustawienia radia, na GNSS, czyli ogólnie system GPS. I tak, rzeczywiście w tym radiu jest odbiornik GPS i co ciekawe, całkiem dobrze działa, skorzystałem z niego. No tutaj, jak jestem w środku pomieszczenia, to tego nie pokażę, natomiast wystarczyło postawić wewnątrz pomieszczenia przy oknie i już tutaj bardzo ładnie odbierał, co na przykład jest problem z odbiorem w radiotelefonie Anytone, który tak przy oknie nie za bardzo chce sygnał GPS łapać. Ten robił to bez problemu. Także to działa. Programowanie kanałów, informacje o radiu, czyli standardowe menu. I tak jak w większości filmów, tutaj się co do menu nie będę rozpisywał. Funkcje tego radiotelefonu pokrywają się z funkcjami innych dostępnych obecnie na rynku, czyli standardowo szukanie tonów CTCSS, tony, blokady. Wszystko jest to samo, jest tylko inny układ menu. Jest dosyć wygodny ten układ tutaj, także tutaj nie ma problemu, jeżeli chodzi o obsługę tego radiotelefonu, więc wszystko można sobie z poziomu tego menu zrobić. Jeżeli chodzi o parametry radiowe, instrukcja tutaj dużo nie podaje, ale standardowo nadawanie pokazane jest, że jest tylko w ograniczonym zakresie. Tutaj oczywiście jest w całym paśmie. Jeżeli chodzi o odbiornik, tak jak tu widać, 136, 174, 220, 260, 350, 390 i 400, 520. I rzeczywiście tak ono działa. Nie ma takiego szerokiego zakresu jak Quanshengi. Nie wiem, czy to jest ten sam chipset, czy da się to rozblokować. Mówię, w te tematy nie wnikałem. Ja testuję urządzenie takie, jakie przychodzi od producenta. Ma odbiór oczywiście misji AM, czyli pasma lotniczego. I o tym za chwilę, bo dla mnie jest to tutaj totalna porażka.
Jeżeli chodzi o złącza, no to standardowo jest złącze pięknie zaciśnięte na mikrofonogłośnik. Tak jak powiedziałem, z tyłu mamy głośnik, baterię akumulatorów przykręcaną od spodu na śrubę i wysuwaną, dosyć długą antenę. Chodzi przeciętnie, tak jak wszystkie inne takie, które są dołączane bezpośrednio. Ma w menu opcję skramblowania głosów, chyba, bo tak przynajmniej to wygląda, natomiast to kompletnie nie funkcjonuje, także tutaj się nie udało. Dodatkowa rzecz, która była podana przy zakupie i zaraz się o tym przekonamy, czy rzeczywiście tak jest, to moc nadajnika. Podane jest, że ten nadajnik w tym radiotelefonie ma moc maksymalnie 10 W. Także sprawdzimy, czy taka rzeczywiście moc jest, bo jak pamiętamy, rzadko kiedy, chyba tylko jedno urządzenie miałem, które się zbliżyło do 10 W, reszta to było zwykłe naciąganie, więcej niż ponad 6 W nie było w tych urządzeniach, także tutaj zobaczymy jak te się sprawuje i czy tu rzeczywiście ta moc taka wychodzi, jak to jest podane w ofercie. Zanim przejdę do najważniejszych testów radiowych, które jak wiadomo są podstawą tych filmów, zaczniemy do tego pierwszego testu, też można powiedzieć radiowego, czyli sprawdzenia niejako odporności na te silniejsze sygnały zakłócające, jakie są. Ustawiamy standardowo 144 415. Oczywiście prąd głosowy jest, wszystko tutaj jest tak jak w każdym innym, więc o tym nawet nie opowiadam, jakby tego nie było, ale to już jest chyba standard we wszystkich urządzeniach. Dobrze, podpięliśmy, no ale nic nie... No, ślady kluczowania nośnej poprzez CW Beacona są. Powiedzmy, że tutaj jakoś to się sprawuje. Dodam jednak ze swojej strony, że jak sprawdzałem pasmo lotnicze z anteną zewnętrzną, to praktycznie już nic tam nie odbierałem, co na innych urządzeniach jeszcze działało, także im mniejsza częstotliwość, tym gorzej. Dlaczego? No, głównie zakłócają nas nadajniki broadcastingowe z pasma 88-108, więc wiadomo, że im niżej tam zejdziemy, tym większe zakłócenia są, także na to tutaj nic nie poradzimy. Pasmo lotnicze, to o czym Wam chciałem powiedzieć tutaj, bo ten radiotelefon ma, jak to wygląda. Jest częstotliwość 128-800, czyli wieża. No już mieliście pierwszą próbkę, mam nadzieję, za chwilę coś się odezwie. Jest tryb wąski, bo też to można ustawić. No, przełączę się jeszcze na tryb szeroki tutaj. Może to coś zmieni. White. To coś trudno nazwać odbiorem, bo jest jedno wielkie. Jest to mniej więcej takie samo zachowanie jak w oryginale Quanshek bez przerobionego firmware'u. A być może nawet gorzej. Także jeżeli chodzi o odbiór AM-u, no to myślę, że to jest... Zobaczmy. No słyszeliście. Praktycznie to jest niezrozumiało. Tak samo i na antenie tej krótkiej było podłączone. Praktycznie nie dało się tego tutaj zrozumieć. Także AM w tym radiu to jest porażka. Także jeżeli ktoś chce kupić radio, które będzie nasłuchiwało pasmo lotnicze, na pewno takiego niech nie bierze. No chyba że będzie do niego jakiś upgrade oprogramowania i być może to się poprawi. Jeszcze jedna rzecz, taka ciekawostka, którą to urządzenie ma, mało przydatne. O, tutaj włączyliśmy w poszukiwanie częstotliwości, czyli ta funkcja niejako miernika częstotliwości silnego sygnału, ale to nie o to mi chodziło. 145. Jeżeli wejdziemy w tryb odczytu GPS-a,
ten dziwny dźwięk, jaki odbierało to drugie urządzenie, to jest transmisja naszej pozycji do drugiego radiotelefonu. Oczywiście musi to być taki sam baofeng. Wtedy możemy sobie między radiotelefonami przekazywać pozycję, prowadzić się do niej, bo jest taka opcja. Także to są takie dodatkowe funkcje, no ale tylko w momencie, jeżeli używamy tych samych radiotelefonów, które tą funkcję mają. Nie współpracuje to z niczym innym. Także jeżeli chodzi o samo urządzenie, no wygląd ma ciekawy. Wiemy, po kim odziedziczył ten wygląd. Funkcjonalnie standardowo jak każdy inny radiotelefon analogowy. Pasmo AM porażka. Dźwięk z tego głośnika jest dobry, pod warunkiem, że go nie zakryjemy, a więc nie przypniemy radia do paska. Guziki są programowalne. Tutaj. O tym nie wspomniałem wcześniej. Także no, zwykłe urządzenie o przeciętnej odporności na silne sygnały, tak z takich szybciutkich tutaj oględzin. No a zaraz przejdziemy do testów na przyrządach i zobaczymy, jak wygląda czułość tego urządzenia i widmo. No oczywiście moc, bo tutaj mamy podobno 10 W, więc no, chciałbym to zobaczyć, czy rzeczywiście te 10 W jest. Więc ja teraz podłączam radiotelefon do przyrządu i sprawdzimy, jakie ma parametry. Zestaw jest gotowy do pomiarów i zaczynamy od pomiarów mocy. W tej chwili świeci się L, czyli moc jest mała. Ja na tym zakresie, na częstotliwości amatorskiej sprawdzę tutaj te 3 zakresy, bo jest mała, średnia i duża. Później będę robił tylko pomiary na dużej mocy, bo chodzi, ile to urządzenie maksymalnie daje watów. Około 1,3 W na małej mocy. Jak widzicie, menu jest dosyć proste. Średnia moc 3,3. No idziemy teraz na dużą moc. No i uwaga, 10 W podawane jest przez sprzedającego. No proszę, 10,6 W. 10,5. 10 W te radio ma rzeczywiście. No to jest ciekawostka. Dobrze, teraz przelećmy je w innych zakresach pasma, już na dużej mocy i zobaczymy, jak się to zachowuje. Zaczynamy od 137. Wow! 15 W. No, zobaczymy to na analizatorze widma. 174, czyli no, już za daleko, czyli widzicie do 173 pewnie 999. No i tu już duża mniejsza moc, czyli widać maksimum jest niżej, 7 W. 225, bo tam też podobno to radio chodzi. 4,3. No i teraz 380, bo też tam było podane, że odbiera. No i zgadza się, nie nadaje. 400. 7 W. 435. 8,2 W, czyli tutaj już 10 nie ma, no ale 8 W na 70 cm to już jest dosyć dużo. I 470, 7,2 W. Czyli jak widać, jeśli chodzi o moc, sprawdziło się. Jest tyle mocy, co podaje sprzedający, producent. Jak to wyglądać będzie na analizatorze i gdzie ta moc się rozkłada, to dopiero zobaczymy, jak podepniemy pod analizator widma. Teraz przepinam urządzenie do pomiaru czułości. I mamy już urządzenie podpięte, słyszycie już pewnie ton z głośnika. No i wchodzimy w tryb pomiaru czułości, zaczynając od 145, czyli amatorskiej częstotliwości i zobaczmy, co nam tutaj przyrząd pokaże.
0,18 mikrowolta. No bardzo ładnie tutaj, jeżeli chodzi o czułość. To tyle. Chyba rzadko które urządzenie miało. Tryb jest narrow, także bardzo ładnie. Zacznijmy 137. Zero 19, czyli też bardzo ładnie. No tu w całym paśmie czułość jest na jednakowym poziomie, co się rzadko zdarza. Być może nie ma żadnych filtrów, to coś za coś. Pójdźmy na 225. To samo. Idźmy na 350-360 MB, bo tam też te radio ma chodzić, odbierać. Zero 26 troszeczkę słabiej, ale też rewelacyjnie. 400 MB. Zero 21, no rewelacja. Zero 23, czyli tu już tak jakby spadało w górę pasma, ale bardzo dobrze. I 0,26, czyli tutaj w górę troszeczkę czułość spada. No jeżeli chodzi o pomiar czułości, no to można powiedzieć, że jest rewelacyjnie. Także tutaj nie ma się co przyczepić. Być może właśnie z tego powodu czułość mamy wysoką, ale odporność na silniejsze sygnały dużo słabszą. Także zawsze coś za coś. Być może w środowiskach, to co zawsze wspominam, gdzie jest dużo dookoła nadajników, nawet gdy jesteśmy z anteną przenośną dołączoną do radia, lub pracujemy w środowisku, gdzie jest obok nas dużo innych użytkowników, no by się okazało, że to radio po prostu się tak mocno zatyka, że niczego nie odbiera. Teraz przejdziemy do pomiaru obejrzenia właściwie widma sygnału, jakie z tego urządzenia wychodzi, no bo jak żeśmy widzieli, tutaj moce są dosyć duże. Jesteśmy już podpięci pod analizator widma. Częstotliwość 145 MHz. Moc duża. No i uwaga. No to już wszystko widać, gdzie idzie ta moc. W tej chwili moc się prawie na pół rozkłada między 145 a 290. Zobaczymy jeszcze na 137 MHz. Dokładnie to samo, 174, 173, tak, bo on 4 nie przyjmuje. Tu troszeczkę słabiej, ale to bez rewelacji. 225. No. Tutaj można by to urządzenie używać na 225 MB. I 435 na szybko. No. Powiedzmy, aczkolwiek widać jakby wzrost szumów w okolicy nośnej. Także tutaj na 70 te radio się nadaje, na dwójkę jest to dokładnie ten sam problem. Być może patrząc po menu i tak dalej, być może i konstrukcja jest taka sama jak w Hiroyasu, gdzie tu niestety na paśmie dwumetrowym druga harmoniczna była prawie na takim samym poziomie jak podstawowa częstotliwość. Zobaczmy jeszcze na małej mocy, jak to się zmienia. I 145, bo to nas najbardziej interesuje. Praktycznie to samo. Nawet się zbliżyły chyba te prążki.
No to cóż ja mogę powiedzieć? No mogę powiedzieć tylko tyle, że radio się nie nadaje do niczego, nie powinno być w ogóle sprzedawane, nie spełnia żadnych tutaj norm, jeżeli chodzi o nadajnik, czyli kolejny gniot, jaki jest puszczany w ładnej obudowie. Jeżeli ktoś będzie pracował tylko na 70, bez problemów. Jeżeli ktoś tylko będzie słuchał, no to wiadomo, że nikomu nie zakłóci. Ale jeżeli ktoś chce tym radiem pracować na 2 metrach, to będzie co najmniej słyszalny przez nasze wojsko i nie tylko, bo te pasmo jest pasmem wojskowo-rządowym i bardzo dużo rzeczy tam chodzi. Także kompletny gniot, nie nadający się do pracy w paśmie 2-metrowym, jeżeli chodzi o stronę nadawczą, a jako całość nie spełnia żadnych norm i na rynek jakikolwiek, tu nie ma znaczenia, który się po prostu nie nadaje, bo nie spełnia żadnych norm, jeżeli chodzi o czystość sygnału, o czystość widma sygnału nadawanego, jakiekolwiek i gdziekolwiek te normy by istniały. Takich nie ma, żeby druga harmoniczna była praktycznie na tym samym poziomie, co sygnał fundamentalny. Także tutaj, jak ktoś chce mieć zabaweczkę z takim wyglądem i tak dalej, to tak, ale tak jak powiedziałem, pasmo lotnicze nie do użytku, nadawczo nie do użytku. To tyle w tym filmie z testów. Może ktoś weźmie sobie te słowa pod uwagę przy ewentualnym rozpatrywaniu zakupu takiego właśnie urządzenia. Zapraszam do komentowania, lajkowania, subskrybowania kanału i oglądania innych filmów, jakie tutaj na kanale niebawem wrzucę. Dziękuję za uwagę.